Dzień dobry Państwu, kłania się Dzidek teraz. Zapraszam Państwa na film poświęcony zaginięciu Iwony Wieczorek. W tej chwili proszę zobaczyć, w dolnej części ekranu jest osiedle Iwony Wieczorek. Na wprost od tego osiedla po lewej stronie mamy taki wielki owal. To jest właśnie stadion Lechii Gdańsk. Natomiast troszeczkę na prawo, bliżej nas, od stadionu Lechii Gdańsk znajdują się właśnie działki, w których to właśnie działki miały być ukryte ciało Iwony Wieczorek. Tam właśnie Janusz Szostek wskazał policji prawdopodobne ukrycie ciała Iwony Wieczorek. Policja szczegółowo przebadała tą działkę, znalazła ponoć duże ilości krwi, natomiast wyniki tych badań nie są nam znane do tej pory. Ja zrobiłem taki eksperyment, przyjechałem samochodem od osiedla Iwony Wieczorek aż po właśnie te działki, czas przyjazdu 2 minuty 30 sekund, także krótki czas przyjazdu, a w sobotę rano czy w niedzielę rano ten czas można się śmiało skrócić do 2 minut, myślę. Teraz mamy, proszę bardzo, zobaczyć panoramę Parku Regana. W oddali, na Zatoce Gdańskiej Państwo widzą, mamy molo. No i ten molo weźmy sobie jako punkt taki odnośny. Po lewej stronie właśnie tego mola znajduje się już Dream Club, tak zwany Monciak, ulica Monciak, na której się właśnie znajdował Dream Club. No i tyle właśnie Iwona tą linią brzegową szła w kierunku własnego domu. Tutaj mamy właśnie ten stawek, gdzie Iwony znajomi urządzali w sobotę 16 lipca 2010 roku urodziny jednego z kolegów. Ja jestem ciekawy, dlaczego właśnie Iwona Wieczorek wybrała Dream Club niż w sumie chyba takie bardziej przyjazne środowisko, znajomi przy ognisku, też myślę bardzo fajna impreza. Natomiast tego jak na razie nie wiemy. Proszę zobaczyć, najazd jest na osiedle Neptun Park. To osiedle było również budowane w czasie zaginięcia Iwony Wieczorek. Także bezpośrednio teraz dron leci na wejście na plażę numer 63. Myślę, że za chwilę tam będziemy i proszę zobaczyć, to osiedle bardzo duże. Tutaj zdaje się Paweł Adamowicz, były prezydent Gdańska, zamordowany, miał bodajże 2 czy 3 mieszkania na tym osiedlu. Także osiedle dosyć prestiżowe i tutaj również na tym osiedlu ma mieszkanie znany żeglarz. Mateusz Kuśnirek, zdaje się. Także powolutku proszę zobaczyć, już jesteśmy praktycznie przy wejściu numer 63. Ten Park Regana, proszę zobaczyć, on się rozciąga od dzielnicy Gdańsk-Żabianka aż po Gdańsk-Brzeźno. Bardzo duży park, taki zalesiony, i także tutaj jest naprawdę w sobotę wieczorem czy w niedzielę, można powiedzieć, bardzo niebezpiecznie. Ja się dziwię, że Iwona Wieczorek sama wybrała się w taką długą drogę. Mniej więcej jest to odcinek 6 km, nie to chyba nawet ponad 6 km. Także tak to wygląda. Tutaj mam panoramę w tej chwili Gdańska przy morzu. Proszę zobaczyć. Tak, i teraz tutaj mamy te wejście numer 63 i tu jest właśnie ta kamera, która po raz ostatni zarejestrowała Iwonę Wieczorek 17 lipca 2010 roku o godzinie 4:12. Proszę zobaczyć z góry Chili Willy, wtedy bacówka, restauracja i tak jak mówiłem, zawsze podkreślam w filmach o tej godzinie 4:12, 4, dużo jest sportowców, dużo ludzi biega, dużo ludzi wychodzi z psami, także wracają z pracy do domu po imprezach i także tutaj o tej godzinie już jest ruch. Ja robiłem kiedyś eksperyment, taki film właśnie nagrywałem, no i rzeczywiście tych ludzi było bardzo dużo o tej godzinie. Także takie szanse, że tutaj się wydarzyło, cała zaginięcie Iwony Wieczorek są dosyć raczej mizerne, uważam. Uważam, że wszystko mogło się wydarzyć jednak przed domem Iwony Wieczorek, na osiedlu Iwony Wieczorek, bądź na samej ulicy. Proszę zobaczyć, teraz tu jest plaża i to jest ten odcinek, na końcu widzą Państwo właśnie molo w Sopocie. Mniej więcej pokrótce taki właśnie to jest odcinek
To jest 3 km, około 3 km i tyle trzeba liczyć na przejście z Mola właśnie do wejścia numer 63 na Gdańskim Militkowie. Jak mówiłem, park Legana jest gęsto zalesiony, dużo takich tam chaszczy, krzaków i takich ścieżek przecinających się i takich legalnych, wybudowanych przez człowieka, jak i takich dzikich, gdzie ludzie skracają sobie odległości. Także tak to wygląda. Tutaj nadal mamy właśnie Neptun Park, osiedle i proszę zobaczyć, jakie to jest bardzo duże osiedle. Także tak to wygląda. Teraz będą mieli Państwo okazję zobaczyć właśnie te liczne ścieżki, o której właśnie Państwu wspominałem. I takich już się zaczynają, proszę bardzo. To jest, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo duży park. Tutaj jest, proszę bardzo, droga prowadząca, właśnie taka alejka prowadząca na plażę od ulicy Jagiellońskiej. No i tak według mojej opinii Iwona tą drogę, którą pokonywała z Sopotu do swojego osiedla, właśnie myślę, że tą alejkę ominęła i poszła dalej w alejkę, która prowadzi bezpośrednio już do ulicy Obrońców Wybrzeża. A tam wiadomo, że na tej alejce Patryk wraz z dwoma kolegami, dwoma Pawłami, tak jak mówił, siedzieli na ławeczkach. Także tutaj ta sytuacja wydaje się też właśnie mocno taka skomplikowana, komplikująca sytuację. No i znając życie, jeżeli Iwona by właśnie tą alejką szła do domu, myślę, że właśnie na jej drodze mógłby stanąć właśnie Patryk wraz z dwoma swoimi kolegami, dwoma Pawłami. Proszę bardzo, tu jest ten stawek jeden i po lewej stronie jest stawek drugi. Te stawki były 2 razy przeszukiwane przez policję, natomiast no nic nie znaleziono w tych stawkach. Tutaj właśnie mniej więcej 100 metrów, 150 metrów od tej właśnie alejki było palone te ognisko. W parku Legana są dwa takie tereny przeznaczone do ogniska legalnego, no i właśnie te ognisko, o której właśnie mówię, właśnie było palone przy tym stawku. Także proszę zobaczyć, teraz mamy bardzo ładny widok właśnie na nowe osiedle i tutaj ja to mam taką hipotezę, jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli Iwona Wieczorek została gdzieś może nie zaatakowana, w każdym razie ja bym się wcale nie dziwił, jakby Iwona Wieczorek była gdzieś zabetonowana, tak powiem brutalnie, pod tym właśnie osiedlem, bądź pod stadionem Lechii Gdańsk. Stadion Lechii Gdańsk w 2010 roku jeszcze znajdował się w budowie. Także tutaj odległość od osiedla Iwony Wieczorek aż do stadionu jest rzeczywiście niewielka, tym bardziej dla samochodu. To jest około 3 minuty jazdy samochodem. No i tutaj może sytuacja się nieco komplikuje z tym osiedlem, ponieważ tam samochód nie wjedzie, natomiast myślę, że te dwa miejsca są doskonałym miejscem na zakopanie i zabetonowanie właśnie ciała Iwony Wieczorek. Tutaj właśnie mamy park, mamy plac zabaw. Ten plac zabaw jest dosyć bardzo popularny w Gdańsku, czy wśród turystów, czy wśród miejscowych. Ten plac zabaw wyposażyła jedna bardzo duża firma gdańska, no i ona dba o te zabawki, o te atrakcje dla naszych najmłodszych. Zepsuty wymienia na nowe, także opiekuje się tym placem dla dzieci. Od tego placu, ten plac praktycznie przechodzimy cały i wychodzimy prosto na osiedle Iwony Wieczorek. Także w tej chwili, proszę bardzo, kamerka, dronik leci w stronę morza i to jest właśnie alejka przy ulicy Jagiellońskiej, od ulicy Jagiellońskiej. To są po prawej i po lewej stronie te dwa stawy. Doskonale tutaj widać właśnie
po prawej stronie właśnie jest za tymi drzewkami było właśnie te palenisko. Ten staw drugi po lewej stronie również przeczesywali policjanci, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, niestety nic nie znaleziono. Także proszę zobaczyć, takie mniej więcej wygląda park Reagana w Gdańsku. Tutaj ten obszar jest bezpośrednio właśnie, był świadkiem zaginięcia Iwony Wieczorek. Tutaj właśnie Iwona podążała Dream Clubu i tak jak mówię, tutaj mówimy o odległości mniej więcej 6 km. No to 6 km to jednak to jest spory dystans, szczególnie dla dziewczyny, która szła na boso. Buty trzymała w ręku, były to buty jej mamy pożyczone może to jest takie słowo nieadekwatne, natomiast Iwony mamy nic nie wiedziała o tym, że Iwona te buty po prostu wzięła. Także tak wygląda park Reagana. Mówię to po raz trzeci, zdaje się. Mamy bezpośrednio widok teraz właśnie na Zatokę Gdańską. Można powiedzieć, że z każdym rokiem poszukiwań Iwony Wieczorek tych takich, że tak powiem, różnych, brakuje mi teraz słowa, takich kontrowersji kolejnych, jakby to powiedzieć, cały czas dochodzą kolejne kontrowersje, co chwilę jakieś nowe wątki się rodzą w tej sprawie. Naprawdę to wygląda tak, jakby ktoś celowo mieszał w tej sprawie, jakby ktoś, ja w ogóle się dziwię, bo do ukrycia ciała przecież młodej osoby potrzebna jest jakaś wiedza, potrzebne są jakieś takie, może nie umiejętności, ale jakieś doświadczenie, no i na pewno właśnie jak powiedziałem wiedza, natomiast od młodych ludzi 19-20 latków, no trudno się tego jednak spodziewać, takiej wiedzy. Także uważam, że jeżeli albo dużo szczęścia mieli, albo ktoś im pomagał, kto jest zorientowany właśnie w tego typu sprawach. Proszę zobaczyć tutaj właśnie park Reagana, ile tu jest ścieżek takich dzikich i ja jak czasami przychodzę mamy w tej chwili mamy właśnie, mieliśmy widok na Gdańskie Przymorze i w tej chwili Gdańskie Przymorze się bardzo mocno rozbudowuje, natomiast sam park Reagana można powiedzieć, że od tej pory został bez zmian. On tak wygląda, jak wygląda w tej chwili i za dużo się nie zmieniło. Tutaj dużo powstało właśnie tych wieżowców w tej chwili na Gdańskim Przymorzu. W tej chwili Gdańskie Przymorze jest to takie, robi się dzielnica bardzo prestiżowa z tego względu, że znajduje się właśnie w bezpośredniej odległości takiej od wody. No i to jest taki atrakcyjny punkt. Natomiast kiedyś w przeszłości Gdańskie Przymorze stanowiło takie zaplecze do sypialnianek dla stoczni gdańskiej w latach świetności, gdzie stocznia zatrudniała po 17-18 tysięcy pracowników. Właśnie w Gdańskich Przymorzach, w tych falowcach właśnie mieszkali stoczniowcy. Proszę zobaczyć, cały ten park Reagana, to jest duża powierzchnia tego. W oddali właśnie mieliśmy molo. Także tak mniej więcej wygląda, proszę Państwa, te miejsca wyglądają, gdzie Iwona Wieczorek, którędy Iwona Wieczorek mogła przechodzić i no co więcej powiedzieć, no. Ja mam taką teorię, powtarzam po raz który, że jeżeli coś się stało, musiało się to stać bezpośrednio przy domu Iwony Wieczorek. Także dziękuję serdecznie za film, pozdrawiam serdecznie, Dzidek teraz, cześć, trzymajcie się.